Dzień dobry, nazywam się Grażyna Pająk, jestem biologiem, dietetykiem, endoekologiem. Dzisiejszy odcinek będzie związany z glutenem. Ostatnio mówimy o glutenie coraz więcej, ale w rzeczywistości co to jest gluten? Gluten to jest białko zbożowe, białko zawarte w pszenicy, jęczmieniu i życie. Bardzo często mówi się o tym, że gluten zawiera również owies. Tak nie jest do końca. Owies sam w sobie nie zawiera glutenu, natomiast może mieć jako zboże domieszki, czyli jeżeli na polu rosną jeszcze kłosy innych zbóż, to wówczas możemy powiedzieć o tym, że owies zawiera też gluten. Najbardziej groźny w XXI wieku jest gluten pszeniczny. Pszenica jest to zboże, które znane jest praktycznie od lat i właściwie całe wieki człowiek odżywiał się chlebem z pszenicą, która była bardzo korzystna dla organizmu, która właściwie stanowiła ten chleb powszedni dla nas i nie było z nią najmniejszego problemu. W 60. latach, w momencie, kiedy pszenicę zmodyfikowano, kiedy uległa hybrydyzacji, różnego rodzaju modyfikacjom, gluten w pszenicy został zmieniony. Jest on o wiele bardziej agresywny, jest on po prostu białkiem, które w tej chwili powoduje coraz więcej zaburzeń w organizmie. Mało tego, człowiek tak naprawdę w XXI wieku zaczyna śniadanie od chleba, w południe zjada makaron, po południu zjada znowu jakąś kromkę chleba, wieczorem zjada pizzę i tak naprawdę żywimy się produktami zawierającymi gluten cały czas. Generalnie od świtu do wieczora mamy produkty glutenowe. Mało tego, przetwórstwo żywności spowodowało, że mamy coraz więcej glutenu w różnych produktach, tam gdzie tego nie podejrzewamy. Czyli tak naprawdę często możemy spotkać przykładowo wędliny bezglutenowe. Wędliny nie mogą zawierać glutenu, bo przecież to białko zbożowe. Ale niestety zawierają, dlatego że nowa produkcja w tej chwili wędlin związana jest z tym, że z kilograma mięsa robimy półtora, czasem 2,5 nawet kilograma wędlin, w związku z czym ten gluten wtedy jest dodawany do wędlin. Mamy go w ciastkach, mamy go w różnych mąkach, mamy go nawet często w czekoladach. Generalnie człowiek zjada od 15 do 20 gramów dziennie glutenu, tam gdzie nawet sam nie podejrzewa. Dodatkowo oczywiście wspaniałe bułeczki, różnego rodzaju chleby, całe właściwie piekarnictwo w tej chwili praktycznie opiera się między innymi o pszenicę. Niestety, im więcej mamy chorób cywilizacyjnych, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na gluten. Nowa pszenica, pszenica karłowa, która tak naprawdę zdominowała właściwie uprawy pszenicy na całej kuli ziemskiej, spowodowała, że w tej chwili nie mamy dostępu do starych odmian pszenicy, a nawet jeżeli mamy, to one również nas zaczynają uczulać. Ówczesne teorie żywieniowe mówiły o tym, że najważniejsze, najbezpieczniejsze i najzdrowsze dla organizmu są węglowodany, zwłaszcza węglowodany pełnoziarniste, do tego wszystkiego mała ilość tłuszczu, ewentualnie oleje roślinne, które mamy do dyspozycji, duża ilość warzyw, duża ilość owoców. I tak naprawdę przez 20 lat zaczęliśmy jeść coraz więcej pełnoziarnistego chleba, a jednocześnie przeróżne wyroby związane z mąką i związane w ogóle ze zbożami. Olbrzymia ilość chemii, duża ilość antybiotyków, duża ilość sterydów, leków, które stosujemy, powodują, że nasze jelita same w sobie już są podrażnione. Natomiast gluten zawarty w pszenicy dodatkowo nasila te wszystkie problemy. Ja od 18 lat, obserwując ludzi przy różnych problemach zdrowotnych, pomagam im dopiero wtedy, kiedy odstawiamy tak naprawdę całkowicie pszenicę, kiedy odstawiamy zboża chwilowo, bo wówczas jesteśmy w stanie zlikwidować stany zapalne jelit,
poprawić funkcjonowanie całego przewodu pokarmowego, zharmonizować organizm i cofnąć immunoagresję. Przez długie lata byliśmy przekonani, że tuczy nas przede wszystkim tłuszcz. W rzeczywistości okazuje się, że to nie tłuszcz, tylko węglowodany nas tłuczą. Olbrzymia ilość węglowodanów, które zjadamy, duża ilość białego cukru, amylopektyny, a z pszenicy, to wszystko są czynniki, które ułatwiają nam powstawanie pszennego brzucha. Pszenica sama w sobie z jednej strony kojarzy nam się z glutenem, ale oprócz glutenu zawiera cukier, który bardzo łatwo się wchłania do organizmu, tak zwaną amylopektynę A. Amylopektyna A jest cukrem, który bardzo szybko podwyższa nam poziom glukozy w organizmie, ułatwiając uwalnianie się insuliny, oczywiście wiązanie tkanki tłuszczowej. Dlatego właśnie po pszenicy tak łatwo tyjemy. Dlatego jedząc pszenicę za chwilę mamy ochotę na kolejny posiłek. To wszystko przyczynia się do odkładania coraz większej tkanki tłuszczowej. Także jedząc praktycznie produkty pszenne, podwyższamy poziom cukru również u osób, które są chore na cukrzycę. Cukrzyk nigdy nie obniży poziomu cukru, jeżeli będzie kończył kolację białym pszennym pieczywem. Dlatego osoby z problemami z cukrzycą, z podwyższonym poziomem cukru, z problemami z jelitami, w pierwszej kolejności powinny odstawić pszenicę, gdyż ona właśnie podwyższa nam bardzo szybko poziom cukru w organizmie. Bardzo ważną rzeczą jest również odstawienie pszenicy w momencie, kiedy mamy jakiekolwiek problemy związane z układem nerwowym. Wszystkie problemy z autyzmem, z Alzheimerem, z padaczką, ze schizofrenią można łagodzić i zmniejszać, odstawiając pszenicę z diety. W momencie, kiedy nie mamy glutenu, kiedy nie podwyższamy poziomu cukru amylopektyną A, nasz mózg zaczyna pracować zupełnie inaczej i te efekty dość szybko są widoczne. Bardzo korzystne jest również odstawienie pszenicy przy problemach z przewodem pokarmowym. W momencie, kiedy mamy problem z jelitami, zespół nieszczelnych jelit, chroniczne stany zapalne jelita cienkiego, bądź wieczne wzdęcia, odstawienie glutenu pszenicznego i odstawienie cukru w pszenicy, czyli amylopektyny A, ułatwia nam trawienie, leczy organizm i powoduje, że efekty zmiany diety są bardzo wyraźne. Wyeliminowanie pszenicy z diety pozwala właściwie eliminować większość chorób. W momencie, kiedy zwrócimy uwagę na to, żeby w naszej diecie w ogóle nie było glutenu, jesteśmy w stanie doprowadzić organizm do stanu równowagi, bez względu na to, czy są to problemy z układem krążenia, czy są to problemy alergiczne, czy mamy problemy z przewodem pokarmowym, czy walczymy z kolejnymi wznowami przy problemach nowotworowych. Gluten, kwasy tłuszczowe trans, nadmiar cukru to składniki, które powinniśmy odstawić z diety. Nigdy organizm człowieka nie będzie funkcjonował dobrze, jeżeli przewód pokarmowy nie funkcjonuje we właściwy sposób. Musimy pamiętać o tym, że przewód pokarmowy jest głównym układem, który dostarcza nam wszystkie niezbędne składniki odżywcze do komórek. Jeżeli nasze jelita nie funkcjonują we właściwy sposób, nie jesteśmy w stanie do komórek dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. W momencie, kiedy poprawiamy pracę jelit, poprawiamy tak naprawdę pracę całego naszego organizmu. Na gluten pszeniczny składają się dwie rodziny glutenu, gluteiny i gliadyny. Gluteiny odpowiadają za spoistość ciasta, za to, że nam ciasto rośnie, właśnie za to, co najbardziej lubimy. Natomiast gliadyny wywołują najbardziej nieprzyjemne objawy w naszym organizmie. Celiakię, która jest chorobą genetyczną, ale oprócz tego wiele osób ma problemy z nietolerancją glutenu bądź z alergią na gluten. Gluten bardzo często wywołuje chroniczne stany zapalne jelit, powoduje refluks, niszczy kosmki w jelicie cienkim, powoduje zespół nieszczelnych jelit, ale jednocześnie
działa również na mózg. Polipeptydy glutenu bardzo często przenikają barierę krew-mózg, działając podobnie jak kokainy i nikotyny, powodując różnego rodzaju choroby psychofizyczne i nasilając różnego rodzaju problemy neurologiczne. Gluten potrafi również oddziaływać na skórę i w tym momencie zaczynają się różnego rodzaju problemy z wysypkami, z łuszczycą, z rybiołuską. Nasilają się po prostu tego typu problemy, nasilają się afty, nasila się opryszkowe zapalenie skóry. Dlatego też, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, warto przynajmniej na pewien okres czasu spróbować odstawić gluten pszeniczny. Cóż możemy zrobić i gdzie go tak naprawdę mamy? W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie wyroby pszenne. Ale oprócz pszenicy jako takiej, gluten mamy przecież w kaszy mannie, czyli w naszym pospolitym grysiku. Mamy kuskus, mamy bulgur, mamy bułkę tartą, w której bardzo często jest gluten. Wszelkiego rodzaju wyroby pełnoziarniste też zawierają gluten i do tego dodatkowo przykładowo graham. Graham to też chleb połączony, żyto połączone z pszenicą. W momencie, kiedy odstawiamy podstawowe wyroby zawierające gluten, zaczynamy czuć się zupełnie inaczej. Ale wpadamy w popłoch i pojawia się pytanie, co wtedy jeść. I tak naprawdę przecież mamy wiele innych rzeczy. Mamy kaszę gryczaną, mąkę z kaszy gryczanej, mamy grykę, mąkę z gryki, mamy kaszę gryczaną niepaloną, paloną, wszelkiego rodzaju płatki. Do tego wszystkiego możemy stosować ryż jasny, ciemny, brązowy, czarny, płatki ryżowe. Oprócz tego wszystkiego przykładowo możemy mieć komosę ryżową, quinoa i płatki z kaszy quinoi z amarantusem na przykład są świetnym dodatkiem do codziennych dań. Często zastanawiamy się, czym zastąpić pieczywo. I tutaj w tym momencie możemy jeść ewentualnie chleby żytnie, 100% chleby żytnie, ale również możemy sobie kupować bądź samemu piec chleby gryczano-ryżowe. Dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Proponujemy 72 godziny bez glutenu. W następnym odcinku będziemy mówić o tym, jak dać sobie szansę na wyzdrowienie przy problemach nowotworowych. Zapraszam.